Tillerland już wyszedł. Jeśli nie widzieliście mojego odcinka z demo tej gry, to jest jeden z najbardziej obiecujących fangame'ów tego roku. Bardzo ciekawy system, ładny stylistycznie. Czy zagracie sami, czy obejrzycie gameplay i zainteresujcie się tą grą. Spodziewam się zrobić tutaj 3 odcinki, zobaczymy na ile content tej gry pozwoli, że jeszcze wyjdzie jakiś dodatkowy filmik później na temat fabuły. Zobaczymy. Dzisiaj przez większość odcinka zobaczycie grę na niskich ustawieniach, ale nie miałem żadnych problemów z nagrywaniem, więc na następny będą wysokie. Gra ma naprawdę mocne cinematiki. Jolie było taką serią, która mocno w niej inwestowała, ale tutaj jest nawet lepiej. I gra ma dużo takich cinematików. Protagonistą gry jest David Artel, jeden z 2 właścicieli firmy. Tillerland został zamknięty lata temu, nie wyjawili dlaczego. Najwyraźniej tego dowiemy się w grze. Opuszczony budynek wciąż stoi i David został tam wezwany. Zakłada tą dziwną maskę, którą widzimy na banerze. Opis na Game Jolcie mówi, że musimy odnaleźć naszego dawno zaginionego brata i drugiego właściciela, Tilla. W ten sposób trafiamy do opuszczonej placówki. To segment semi-free roam, którego będzie później więcej. Tak wygląda to na niskich, a tak na wysokich ustawieniach. Cała gra ma tutaj nałożony taki specjalny filtr perspektywy. Podczas mojej wędrówki po budynku spotkałem jakiegoś animatronika, a najbardziej zwróciłem uwagę na tą wielką złotą statuę Tillera. To musi być nawiązanie do Security Breach. Nie ma tutaj wiele do roboty i celem jest po prostu znalezienie przejścia do podziemia. Lecimy drabinką w dół, co z nami już z demo. Schodzimy, ale jednocześnie bronimy się przed animatronikiem. Świecimy mu w twarz, gdy się pojawi. Bardzo prosty segment, zwłaszcza jeżeli znasz go z dema. Jest prostszy na niższych ustawieniach, bo widzę, jak Tiller się pojawia. Wygląda na to, że tym razem schodzimy po drabinie tylko jeden raz. Wcześniej było inaczej, bo mieliśmy różne noce jako poziomy. Ale to się zmieniło i fabuła się dzieli teraz na godziny. David nie będzie wchodził i schodził co godzinę po drabince. Weszliśmy raz, musimy coś zrobić. Mamy 5 godzin, finał i hard mode do każdej godziny, więc dużo do ogrania. Menu jest bardzo porządnie wykonane, bez niepotrzebnych szczegółów, wszystko intuicyjne, proste. Sporo musieli nad tym myśleć, bo jest to coś wyraźnie innego niż typowy fangame FNAF. Ma swój unikalny styl. Mamy poziomy, postacie, fabularne znajdźki i ulepszenia. Każda sekcja jest ważna i użyteczna. Regularnie można wracać i dowiadywać się czegoś nowego z tych sekcji.
Ta gra jest bardzo szybka i intensywna, jeżeli rozumiesz mechaniki, więc pierwszą godzinę postaram się przejść w miarę spokojnie. Powoli wyjaśnimy sobie, co się tutaj dzieje. Naszą główną mechaniką jest T-Lure, nasz animatronik, którego celem jest luring, czyli zaciąganie innych robotów do zamkniętych pomieszczeń. Najpierw go naprawiamy, jego części będą pojawiać się na zmianę w korytarzu i w pokoju T-Lure'a. Można to zrobić naprawdę szybko i pewnie później trzeba. Gdy jesteśmy gotowi, kontrolujemy go przy użyciu komputera. T-Lure musi podejść do robota, przyjąć nad nim kontrolę i zaciągnąć do pokoju. Oczywiście trwa to chwilę, a wrogi robot kręci się po pokoju i hakuje naszego T-Lure'a. Jeśli skaczemy z pozycji na pozycję, spowalniamy to hakowanie. W lokacji jest też Willow. T-Lure na niego nie działa, ale od czasu do czasu wejdzie do naszego korytarza. Musimy wyjść z pokoju i się na niego patrzeć, żeby sobie poszedł. Wydaje mi się, że ma to związek z maską Tillera, którą mamy na twarzy, ale nie jestem pewien. To tyle z pierwszego poziomu. Segmenty są bardzo krótkie, pierwszą godzinę można przejść w mniej niż pół minuty naprawdę. With enough effort, you can take control of anything. An ability far more powerful than any other. Podczas hard mode pokażę wam resztę mechanik. Przynajmniej te, które do tej pory się pojawiły. Teraz użyłem trochę nowszego nagrania na lepszych grafikach. I żeby też wyjaśnić nowsze nagranie, więc zdążyłem już kupić parę ulepszeń. T-Lure będzie teraz znacznie szybszy. Hard mode ma mechanikę hasło, które musimy wpisywać za każdym razem, jak podchodzimy do komputera. To było w demo, ale musieli uznać, że hasło nie jest potrzebne w podstawowej grze. Jest utrudnieniem na hard mode. T-Lure został zhakowany, więc muszę skasować zawirusowany plik. Łatwo go znaleźć, szukamy słowa Xani. Jest parę różnych nazw zainfekowanego pliku, ale szybko ogarnijcie, który to który. Mamy tylko jedną szansę na znalezienie wirusa i musimy się śpieszyć, bo goni nas timer. Jeśli nam się nie uda, T-Lure stanie się naszym wrogiem i nas zaatakuje. Tutaj popełniłem błąd. Na Tillera nie powinniśmy się patrzeć, pewnie właśnie dlatego, że nosimy jego maskę. Na niektóre roboty mamy się patrzeć, na niektóre nie. Jeśli wiesz, że do korytarza wszedł Tiller, nie musisz w ogóle podchodzić do drzwi. Pójdzie sobie. Ale robotów będzie więcej i będziemy musieli się upewniać, który przyszedł. Ostatnia mechanika apteczka, atak Tillera zbije nam większość żyć, więc od drugiego ataku zginiemy. Dzięki apteczce mamy jedno życie więcej, ale życie leczą się nam powoli, więc wciąż musimy być w tym czasie ostrożni. Różne roboty zadają też różne ilości obrażeń z tego co widzę.
Z przejściem każdej nocy dostajemy coraz więcej informacji. Poznajemy postacie, z którymi walczyliśmy. Pierwszy jest Tiller i dowiadujemy się, czym jest, jak działa. To my, David Artel, zbudowaliśmy tego robota. Mamy się na niego nie patrzeć i nie przebywać w jego pobliżu. Tillur bardzo powoli przejmuje nad nim kontrolę. Willu jest robotem, na którego Tillur nie działa. Regularnie wejdzie do korytarza i musimy się na niego patrzeć. Jest niebezpieczny, bo może tam wejść razem z innym robotem. Ma żółtą ikonkę, która oznacza, że Tillur na niego nie działa i może dostaniemy więcej takich postaci później. Gra od razu wprowadza trzeciego przeciwnika. Nie wiem jeszcze jak wygląda, ale mam jego ikonkę i wyjaśnienie. Podejdzie do drzwi i będzie pukał i nie odejdzie, póki na niego nie popatrzymy. Tym razem nie możemy odwracać wzroku. Fabularnych kartek w ogóle nie znalazłem póki co. Będę rozglądał się lepiej na następnym odcinku, bo mają losowo pojawiać się podczas rozgrywki. Pomogą nam zrozumieć, co się tutaj dzieje. Jak mówiłem, mamy ulepszenia. Wszystkich nie kupimy, bo jest za mało punktów do zebrania, ale można kupić jedno tańsze i 3 droższe. Z tańszych mamy dłuższy cooldown, czyli będziemy wolniej hakowani po restarcie. Są też łatwiejsze nazwy zainfekowanych plików, mało użyteczny perk jak dla mnie. Kupiłem dłuższy cooldown. Z droższych mamy szybsze otwieranie drzwi, więcej żyć, szerszy kąt widzenia robota i szybszy ruch robota. Planuję zignorować dodatkowe życia i kupić resztę. Wszystko skupione na Tillur. Godzina druga. Wyjaśnimy już wszystko, co się tutaj dzieje. W drugiej godzinie pojawi się nowy animatronik, więc możecie się chwilowo skupić na samym gameplayu. To przeszło prawie bezbłędnie. Można to było zrobić szybciej, ale to jest już robota dla speedrunnerów. Gra liczy czas i ma nawet tabelę wyników. Ktoś tutaj chyba oszukiwał, robiąc pierwszy poziom w 14 sekund. To 28 sekund wydaje się być już bardziej realne. His machines have far greater potential than what they were made for. Sitting in this facility, rotting away. I will put them back together. Cutscenka po drugiej godzinie zdaje się sugerować, że istniała różnica zdań pomiędzy dwoma właścicielami firmy. Jeden robił z nich maskotki, drugi miał jakiś inny plan. Zakładka postaci zapowiada nam też następnego animatronika. Musimy go uwięzić i mamy się na niego patrzeć. Z 3 przeciwnikami zacznie się już trochę zabawa, ale teraz skupmy się na hard mode drugiej godziny.
Druga godzina na hard mode była już ciężka. Przeżyłem i dalej mam 0 śmierci w tej grze, ale zabawa już się zaczyna. Gra jest naprawdę strasznie intensywna i z tego powodu bardzo ciekawa. Godziny są bardzo krótkie, a od ich długości zależy to, jak szybko poradzisz sobie z przeciwnikami. Żeby krótko opisać ten gameplay, Nitru, autor tej gry, naprawił FFPS-a. Schemat jest bardzo podobny. Nie ma kamer, lokacja jest podzielona na małe fragmenty, a my musimy wykonywać konkretne zadanie bez limitu czasowego. To wszystko pojawia się w FFPS-ie i w Tillerlandzie, ale fangame jest znacznie ciekawiej zbudowany. Bardzo mi się to podoba. Patrząc na zmiany pomiędzy demem a główną grą, bardzo postawili tutaj na zabawę. Nie robi się zwykle fangame'ów z takimi krótkimi poziomami, bo ludzie nie chcą, żeby gra była zbyt mała. Tutaj nie jest to problemem. Każda godzina jest bardzo krótka i poziom trudności jest zbalansowany. To jest bardzo przyjemne do grania. Intensywny, krótki poziom. Póki co buduje się to jako mój nowy, ulubiony fangame, ale żeby być całkowicie pewny, muszę przejść resztę gry. Fanverse będzie musiał dużo dla mnie zrobić, żeby pokonać Tillerland. Na dzisiaj to tyle i w następnym odcinku postaram się przejść 3. i 4. godzinę. 5. i finał w 3. Żaden z tych poziomów nie jest zbyt długi, jeżeli finał ludzie przechodzą w minutę, ale zrozumienie jakichś nowych mechanik może chwilę zająć. Zobaczymy. Póki co, zapraszam Was do dyskusji w komentarzach.